Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To była gra na Console Edition i dzisiaj wygrzebałem dla Was z czeluści grę Afro Samurai na PlayStation 3, aczkolwiek grałem też w wersję na Xboxa 360. Zastanawiam się, staram się sobie przypomnieć, gdzie pierwszy raz zetknąłem się z Afro Samurajem, bo gra jest na podstawie anime pod tym samym tytułem i był jeszcze film pełnometrażowy, znaczy też film metrażowy, ale anime, tak? Tylko że 1,5 godziny tam się nazywało, chyba Resurrection albo Resurrected, nie pamiętam. I nie mogę sobie przypomnieć, gdzieś pierwszy raz się z Afro Samurajem zetknąłem. Pamiętam, że gdy oglądałem pierwszy raz anime, czy ja to ściągnąłem z torrentów, czy od kogoś pożyczyłem, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie zrobiła na mnie ogromne wrażenie oprawa i sposób przedstawiania akcji w Afro Samuraju. Niesamowicie dynamiczna akcja, krwawe to wszystko było. No i oczywiście Samuel Jackson, który podkładał głos głównemu bohaterowi, a w zasadzie, a to zaraz opowiem, komu podkładał. I oczywiście, powiem Wam, serial zrobił na mnie spore wrażenie. On nie był długi, nie wiem, czy tam nie było czasem 6 odcinków i potem jeszcze jakoś było 6, jakoś tak. Nie był on zbyt długi, zwłaszcza, że te odcinki były bardzo krótkie, ale pod kątem oprawy, no to wyglądało to super, nie? To jak to było zrobione, no wyglądało absolutnie fantastycznie. No i oczywiście na kanwie popularności, no ciężko mi dzisiaj powiedzieć, ale chyba był to serial dość popularny, chociaż fabuła jego była taka, no niezbyt skomplikowana i w sumie to też za chwilkę opowiem. Postanowiono oczywiście zrobić grę również pod tytułem Afro Samurai. Dla tych, którzy nie oglądali, krótkie wyjaśnienie fabuły. Wcielamy się w zasadzie głównym bohaterem jest tytułowy Afro Samuraj, jest to czarnoskóry samuraj z afro, jak sama nazwa wskazuje. No i jest samurajem. No i słuchajcie, ten Afro Samuraj jak był mały, to był świadkiem pojedynku jego ojca z jakimś tam mega motherfucking samuraj, który tam tego ojca zaciukał, no i on postanawia się zemścić. No i podróżuje po świecie, walcząc z innymi tam samurajami, czy tam wojownikami. I cały myk polega na tym, że chce zdobyć taką bandanę, czy tam taką przepaskę, która świadczy o tym, że on jest numerem 1 wśród wszystkich samurajów. Ta przepaska podobno daje jakieś tam moce, że może być nieśmiertelny, czy coś takiego. No i oczywiście walcząc z mniejszymi numerami, zabiera ich te opaski, tak? Czyli zabiera czwórkę, wtedy jest 4, tak? No i oczywistym jest, że im wyżej się pnie w tej hierarchii tych szarf na głowę, szalików, no to więcej tych pojedynków musi stoczyć, bo coraz więcej ludzi chce zdobyć tą jego przepaskę. No i gra w zasadzie jest o tym samym. Dążymy do tego, żeby zdobyć tą przepaskę, pierwszą number one headband to się chyba nazywało w serialu i chyba w grze też, tocząc przeróżne pojedynki. Gra jest takim prostym slasherem i mam wrażenie, że twórcy tworząc tą grę nie za bardzo mieli pomysł, jak w zasadzie przenieść tą historię Afro Samuraja i zrobili najprostsze, co można było zrobić, czyli slasher, bo w tym się gra, oczywiście to jakby patrząc na serial, to jest pierwsze, co Ci się rzuca, że jeżeli gra by miała być, no to slasher. Niestety ten slasher wyszedł taki sobie, żeby nie powiedzieć średni. Złożyło się na to kilka, wydaje mi się, aspektów. Na pewno gra bardzo fajnie wyglądała, jeżeli chodzi o oprawę. Korzystała ona z grafiki cel shadingowej, aby jeszcze bardziej upodobnić tą akcję do tego, co widzieliśmy w serialu. I to było dobrą drogą, bo zwłaszcza postacie wyglądają świetnie, natomiast tła już są dość podłe i trzeba przyznać, że bardzo to się wyróżnia, kiedy mamy fajne postacie, nawet całkiem niezły system walki i mamy bardzo brzydkie tła, po których nasz Afro Samuraj biega w swoich drewnianych sandałach. No i to jest tutaj pierwszy problem, wydaje mi się, Afro Samuraja, że jakby nie starał się on troszkę czerpać ze spuścizny serialu, który był bardzo popularny, jak już wspominałem. I na przykład to, co mi strasznie przeszkadzało w grze, to brakowało takich cutscenek właśnie dynamicznych, jak były zrobione w serialu.
Zamiast tego dostajemy jakieś gadające głowy i to w ogóle wygląda kiepsko, zwłaszcza, że te postacie poza Afro Samurajem są już raczej mocno średnio przygotowane, żeby nie powiedzieć brzydko, i to się mocno kłóci. To też było, myślę, taką rzeczą, która w Afro Samuraju mi się mniej podobała. Grę zrobiło Namco Bandai. Jeżeli graliście swojego czasu w Afro Samuraja i potem graliście w Splatterhouse'a, które również robiło Namco Bandai, to ja mam wrażenie, że obydwie gry robiły te same osoby, bo te gry designem są dosyć zbieżne do siebie. Ciekawe, czy faktycznie mają tych samych ojców i Splatterhouse i Afro Samurai. Niemniej, gra ma całkiem niezły system walki, gdzie walczymy oczywiście na miecze. No tak jakby proste rozwiązanie, czyli ciachanie mieczem, czyli maszowanie guzików, ale mamy coś takiego, taki specjalny medalion, który pozwala zwolnić czas. Właściwie to nie ten medalion nosi przy pasku, bo jakiś medalion to wiadomo, jedyny prawilny medalion to ten Wiedźmina, więc od razu już tutaj, że medalion przy pasku gdzieś tam nosi ten medalion. No i można zwolnić czas. No i podczas tego zwalnienia czasu mamy coś, co zostało potem wykorzystane w Metal Gear Revengeance, czyli możemy ustawić dokładnie linię cięcia naszego miecza. No jeżeli przeciwnik jest w zasięgu, no to zazwyczaj jeżeli jest on już się świeci tak na czerwono, w zasadzie ma taką czerwoną aurę, to znaczy, że już jest przeciwnikiem, którego można wykonać cios kończący, no to Afro Samurai po prostu mu tam odetnie i możemy dokładnie wybrać, co ma mu obciąć. Może to być czubek głowy, mogą to być palce na przykład u ręki, kolana i każdy z tych ciosów ma nazwę jakąś, na przykład jak odetniesz chyba 10 palców chyba u rąk albo u nóg, nie pamiętam, to combo się nazywa 10 piggies, czyli 10 małych świnek. I to jest fajne ogólnie, to jest fajnie zaprojektowane i fajnie się sprawdza, zwłaszcza, że w zwolnionym tempie widzimy ten cios, jak mu odcinamy na przykład głowę czy coś, robi to wrażenie i w tamtym czasie też robiło wrażenie, przez to gra jest też oczywiście krwawa, podobnie zresztą jak serial, i ten system walki wydaje mi się, że jest spoko, aczkolwiek zabrakło tutaj trochę głębi w tym systemie walki. W zasadzie wszystkie pojedynki polegają na tym, żeby maszować guziora do momentu, aż przeciwnik nie świeci się na czerwono i nie zaświeci nam się talizman, żeby wykonać cios kończący. I tak w kółko, i tak w kółko. Przez nie wiem ile. Gra jest dosyć krótka, możemy chyba skończyć w 4 godziny, także nie jest to jakby droga przez mękę, ale przez te 4 godziny w zasadzie powtarzamy ciągle to samo. Oczywiście gra troszkę podąża śladami serialu, dlatego warto, myślę, obejrzeć, jeżeli chcesz sobie zagrać w Afro Samuraja. Myślę, że warto sięgnąć po serial i potem ten film Resurrection, podobno był nawet film z aktorami miał powstać, ale koniec końców chyba to coś tam nie pykło. Także warto. No i jeszcze tutaj jest jedna rzecz, również w serialu i w grze, no, nasz Afro Samuraj ma jakieś takie przejawy dosyć zaawansowanej schizofrenii, bo on widzi jakby takiego drugiego typa, który się nazywa Ninja i który w zasadzie odpowiada za większość monologów w zasadzie, bo on go tylko widzi. No i tutaj właśnie prym wiedzie Samuel L. Jackson, który podkłada mu głos. Jeżeli znacie Samuela L. Jacksona i jego manierę głosu, to wiecie, że on się idealnie nadaje do takich tematów afro, coś tam, hip-hop, to on się idealnie, jego głos nadaje i to jest spoko. Również w serialu Samuel Jackson podkłada głos. Także tutaj pod tym kątem gra też nie odstaje może od filmowego oryginału i też mamy Samuela L. Jacksona, który ten głos podkłada i to jest naprawdę spoko. Również pochwalić trzeba muzykę. Muzykę do serialu przygotował RZA, czyli jeden z członków Wu-Tang Clan. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem, czy brał on udział w tworzeniu muzyki, ale muzyka jest, jak lubisz hip-hopowe klimaty, to jest nawet spoko, muszę przyznać, że mi się podobała muzycznie. To rzadko mówię ogólnie, bo dla mnie ja jestem ogólnie głuchy na muzykę w grach, to jest w ogóle moje przekleństwo. Podejrzewam, że to się wywodzi jeszcze z czasów, kiedy grałem po prostu w gry nie mając karty dźwiękowej, więc zazwyczaj leciała do tych gier, które grałem, leciała Viva i jakby większość gier była dla mnie niema i głucha. To było jeszcze w latach jakoś tam 90. Potem jak już miałem kartę, to już była kakofonia dźwięków, ale jakby przestałem, znaczy muzyka nie jest dla mnie ważna w grach, może tak. Nie zwracam na nią aż tak wielkiej uwagi, ale na te gry, których zwróciłem uwagę, no to na pewno są to tytuły wybitne, których muzyka jest warta zapamiętania. No,
Koniec końców, tak jak mówię, wydaje mi się, że na grę troszkę zabrakło pomysłu i zrobiono to tak byle było i grając tę grę ma się wrażenie, że to jest taki trochę tytuł zrobiony na siłę, że mieli popularny serial, mieli licencję, trzeba jakąś grę zrobić i wypchnęli takie trochę byle co, byle żeby było oparte na popularnej marce i żeby wszyscy kupowali, bo to Afro Samurai. I koniec końców, słuchajcie, wyszła też druga część Afro Samuraja, Revenge of the Kuma, która pojawiła się na PlayStation 4 i na PC-cie, aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiaj w tą grę nie jesteście w stanie zagrać, bo tytuł był tak zły, że został zdjęty chyba i ze Steama, i z PlayStation 4 Store. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo szczerze mówiąc była to dosyć głośna sprawa z tym swojego czasu, aczkolwiek nie wiem na jakim etapie to jest teraz, może to wróciło na Steama i na PlayStation Store, natomiast gra była tak zła, tak kiepska, że po prostu usunięto ją z obydwu sklepów, podobnie jak to zrobiono z Cyberpunkiem, aczkolwiek może one już są do kupienia, nie wiem. W każdym razie nie grałem w drugą część, ale słyszałem bardzo dużo negatywnych opinii i też to tylko w zasadzie troszkę jakby potwierdza to, że gra była zrobiona na szybko, bez jakiegoś zbytniego pomysłu i ta druga część troszkę jakby potwierdza, bo patrząc na screeny jest ona zrobiona troszkę na podobieństwo części pierwszej, więc coś w tym wydaje mi się jest. Natomiast, jeszcze tutaj Ron Perlman podkłada głos. I muzyka jest przez Rizę. Widzicie, nawet nie zauważyłem, jest wielka naklejka, muzyka Riza. Mamy Samuela Jacksona, Kelly Hu, to nie wiem kto to jest Kelly Hu. I Ron Perlman podkłada głos, nie wiem komu Ron Perlman podkłada. Ron Perlman, czyli Hellboy. Natomiast tytuł, czy warto dzisiaj zagrać w ogóle w Afro Samuraja? Nie tak dawno robiłem cykl streamów. Nazywało się to Tydzień ze średniakami na PlayStation 3 i między innymi ograliśmy Afro Samuraja, bo Afro Samuraj to taki typowy średniak. I muszę przyznać, że mi się bardzo podobało i tam właśnie na tym streamie powiedziałem, że chyba sobie przejdę go do końca, żeby zrobić dla Was materiał i właśnie ten film jest wynikiem tego grania właśnie na tym streamie i muszę przyznać, że gra nie jest jakby odpychająca strasznie, jest do zagrania, aczkolwiek jest to tytuł, który skończysz raz i sądzę, że już nigdy do niego nie wrócisz, bo gra nie oferuje żadnych w zasadzie jakichś feature'ów, żeby grać jeszcze raz na wyższych poziomach trudności. Jest po prostu zbyt monotonna, jednostajna i miejscami zbyt nudna, żeby w nią grać jeszcze raz i uważam, że po jednym zakończeniu Afro Samuraja już możesz się odłożyć na półkę. Natomiast na pewno jeżeli oglądałeś serial, podobał Ci się serial, to pewnie i grałeś w Afro Samuraja, tak mi się wydaje, że jest to tytuł, który pewnie Cię nie ominął. Dzisiaj w zasadzie ciężko w niego zagrać, bo trzeba grać, nie wiem czy on w wstecznej kompatybilności działa, ale pewnie działa na Xboxie, natomiast na PlayStation, to musisz mieć PlayStation 3, bo nie wyszło wznowienie tej gry i nie sądzę, że kiedykolwiek wyjdzie jakiś remaster, remake czy cokolwiek innego, bo nie był to zbytnio tytuł warty zapamiętania i nikt się chyba tego nie podejmie, żeby zremasterować Afro Samuraja. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli lubisz slashery i naprawdę nie masz w co grać i już się znudziło przechodzenie God of War'ów, jakichś tam innych tytułów, to możesz sięgnąć po Afro Samuraja. Na pewno, tak jak mówię, gra broni się fajną oprawą. Przy okazji oczywiście postaci, bo tła są dosyć paskudne, i tym systemem walki i rozcinaniem, ale tak jak mówię, parę lat później Metal Gear Revengeance zrobiło to niebo lepiej i podejrzewam, że tutaj Hideo, nie wiem czy to Hideo Kojima robił, nie Hideo Kojima, bo to Platinum Games robiło. Troszkę wzorowali się właśnie na Afro Samuraju i na tym pomyśle rozcinania wszystkiego, czy tam przeciwników, bo potem Raiden to w zasadzie przez wszystko mógł ciąć swoją super kataną. A zagrał sobie teraz Metal Gear Revengeance. Chyba kolejny odcinek to będzie Metal Gear Revengeance. Ciężko nazwać to retro w sumie grą, ale gra była świetna. Więc w zasadzie nie polecam, nie odradzam. Zerknijcie na screenach, jak to wygląda, na filmach, zobaczcie, czy to jest tytuł, który Was interesuje. Pamiętajcie, że ten film, słuchajcie, ma 14 minut i przez to, że musiałem oczywiście pociąć ten materiał i zamieścić różne fragmenty gameplayu, tak naprawdę w tym filmie, co widzicie, to pokazałem Wam wszystkie chyba poziomy, jakie są w tej grze, także niczym Was ta gra już nie zaskoczy. Także w zasadzie oglądając ten film już nie ma trochę sensu grania w grę, bo pokazałem Wam na nim wszystko, jak ta gra wygląda. Niemniej, jeżeli naprawdę nie macie co robić, sięgnijcie, ale tak jak mówię,
Średniak. Średniak, niestety można było to zrobić w mojej opinii o wiele lepiej. To tyle. Pozdrawiam, Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.